Witam serdecznie. Nazywam się Agata Waszak i w tym materiale przedstawię Państwu, jak poprawnie wykonać pomiar STRT przy użyciu programu CyberHealth Energy. Zacznijmy od uruchomienia programu w komputerze. Uruchamiamy program interpretacyjny CyberHealth Energy. Dodajemy nowego pacjenta, wpisując jego imię i nazwisko, a także pełną datę urodzenia, począwszy od roku. Następnie wpisujemy miesiąc i dzień. Zaznaczamy, jaką płeć ma osoba badana. A w rubryce Informacje dodatkowe możemy zawrzeć uwagi swoje dotyczące osoby badanej. Po dodaniu nowego pacjenta wybieramy opcję Nowe badanie. Wtedy na ekranie wyświetli nam się zakładka umożliwiająca wykonanie skan STRT. Zanim poprosimy osobę badaną o rozebranie się, musimy mieć przygotowany cały program, aplikację i urządzenie do pracy, ponieważ bardzo istotne jest, aby wykonać pierwszy pomiar tuż po rozebraniu się osoby badanej. W pierwszej kolejności łączę urządzenie termoskaner BC z komputerem. Urządzenie w pierwszej kolejności muszę włączyć. Ponieważ pirometr mamy już włączony, należy go teraz tylko połączyć, czyli tak zwanie sparować z komputerem, z programem, klikając Połącz urządzenie. Jak widzimy, urządzenie jest połączone. Aby dokonać pomiaru, należy nacisnąć pomarańczowy guzik, który znajduje się pod kciukiem, kiedy chwycimy pirometr do dłoni. Właściwą odległość wskazują dwa punkty świetlne emitowane przez diody LED zamieszczone w urządzeniu. Po rozpoczęciu badania, czyli wciśnięciu pomarańczowego przycisku, z tych dwóch diod LED emitowane jest światło. Kiedy punkty świetlne rozchodzą się, nie możemy dokonać pomiaru, ponieważ jest to informacja, że urządzenie jest zbyt blisko ciała. Kiedy dwa punkty schodzą się całkowicie, jest to informacja, że urządzenie jest zbyt daleko od ciała i również nie możemy dokonać pomiaru. Należy trzymać urządzenie w takiej odległości od ciała, aby dwa punkty świetlne schodziły się brzegami. I możemy wykonać badanie. W celu tym wybieramy opcję Start pomiarów. Kiedy zarówno komputer z oprogramowaniem, jak i termoskaner są gotowe do pracy, prosimy osobę badaną o rozebranie się do pasa. Bardzo ważne jest, aby pierwszego pomiaru dokonać od razu po rozebraniu się osoby badanej. Pomiaru dokonujemy ruchem jednostajnym wzdłuż wskazywanej przez program osi ciała, przedniej i tylnej płaszczyźnie. Po zakończeniu pomiarów przedniej i tylnej płaszczyźnie ciała pacjent przez 30 sekund pozostaje rozebrany w bezruchu i jest to okres adaptacji się do warunków panujących w pomieszczeniu, a także jest to czas, w którym poddawany jest niewielkiemu bodźcowi strosogonnemu. Po pierwszych 30 sekundach przerwy dochodzimy do punktu, w którym należy dokonać drugiego pomiaru. Pamiętając o wszystkich zasadach, czyli odległości urządzenia od ciała,
a także o ruchu jednostajnym wykonujemy pomiar w przedniej linii ciała, tak jak wskazuje nam program, i w tylnej linii ciała. W tylnej linii ciała znowu wykonujemy pomiar trzykrotnie. Przypominam, że jeżeli dla osób, które zaczynają pracę z urządzeniem, na początku odległość będzie zbyt bliska czy zbyt daleka pirometru, o czym będą diody wskazywały, zawsze dokonany pomiar możemy cofnąć za pomocą przycisku znajdującego się na urządzeniu. Drugi pomiar został dokonany. Teraz poczekamy 30 sekund i dokonamy trzeciego, ostatniego pomiaru. Wykonując każdy pomiar, pamiętamy, czy bardzo baczną uwagę przykładamy do tego, ażeby pomiar wykonać ruchem jednostajnym, mniej więcej za każdym razem w tym samym tempie. Aby ilość konkretnych pomiarów dla danej osi była taka sama. Dokonujemy kolejnego pomiaru. Pamiętając o wszystkich zasadach odległości, ruchu jednostajnym, a także o punktach, w których zaczynamy i kończymy pomiar. W przedniej płaszczyźnie ciała jest to glabella, punkt znajdujący się na środku czoła, oraz punkt znajdujący się na wysokości wzgórka łonowego. Wszystkie te punkty są widoczne w programie interpretacyjnym CyberHealth Energy. Dla każdego pomiaru niezwykle istotnym jest to, aby dokonywać pomiaru z punktu A do punktu B we wskazanej linii. Po dokonaniu trzeciego pomiaru jest koniec badania. Dziękujemy naszej osobie badanej i prosimy o ubranie się. Proszę zwrócić uwagę, że w czasie pierwszego, drugiego i trzeciego pomiaru ilość pomiarów dokonana w każdej z osi ciała jest do siebie zbliżona. Świadczy to o tym, że skan został wykonany w sposób poprawny. W pierwszej zakładce możemy zauważyć, że strefa sensoryczna u osoby, u której wykonaliśmy badanie, jest przeciążona. Przeciążona strefa sensoryczna wskazuje na to, że w tym ośrodku jest bardzo dużo energii. W strefie emocjonalnej doszło do osłabienia. Osłabienie pokazuje, że jest to ilość energii obniżona. Natomiast osłabienie w przeciwieństwie do wyczerpania nie jest dużą utratą energii. Strefa trzecia, strefa behawioralna na tym wyniku, który tutaj mamy, jest wyczerpana i jest to bardzo niekorzystny stan, ponieważ wskazuje, że ubytek energii w tym ośrodku jest znaczny i największy. Finalnie poziom energetyczny u osoby, u której dokonywaliśmy teraz pomiaru, jest osłabiony. Natomiast to osłabienie możemy zauważyć, że wynika z wyczerpania strefy behawioralnej i z przeciążenia, czyli nadaktywności strefy sensorycznej. Proszę również zwrócić uwagę, że poziom równowagi energetycznej u osoby, u której wykonaliśmy pomiar, wynosi 46%. Jest to stosunkowo niski wynik, jeśli nie bardzo niski, który wskazuje na zdolność radzenia sobie ze stresem i z nowymi sytuacjami danej osoby. To, tak jak wspominałam, jest parametrem tutaj niekorzystnym. W celu poprawienia funkcji energetycznej osoby badanej zastosujemy kostkę energetyczną Energy Cube. Program sugeruje, żeby kostkę zaaplikować albo w przedniej części ciała powyżej pępka, albo w tylnej części ciała między łopatkami. Dla celów demonstracji zamontujemy kostkę tuż powyżej pępka. Tak jak przed chwilą zauważyliśmy, program interpretacyjny wskazał nam, że jednym z idealnych punktów
do przyłożenia kostki energetycznej dla osoby, której przed chwilą wykonaliśmy badanie, jest punkt powyżej pępka. Co niemniejszym uczynimy? Proszę podnieść koszulę. Kostkę energetyczną za pomocą pasa montujemy do ciała. Włączamy urządzenie. Urządzenie przez 15 minut będzie teraz emitowało promieniowanie podczerwone, po czym dokonamy ponownego pomiaru, aby zobaczyć, jak zmienił się poziom energii u osoby, u której wykonaliśmy powyższą procedurę. Po aplikacji Energy Cube, która trwała jeden pełen cykl, czyli 15 minut emisji fotonów przez urządzenie, kostka przyłożona była w miejscu, które wskazał program CyberHealth Energy za punkt optymalny do regulacji energetycznej organizmu osoby badanej. Przejdziemy do ponownego wykonania badania STRD i porównania wyników w celu określenia skuteczności zastosowania kostki energetycznej. Wracamy w programie CyberHealth Energy do listy pacjentów. Wybieramy pacjenta, imię i nazwisko pacjenta, któremu ostatnio wykonaliśmy badanie i wybieramy opcję Nowe badanie. W celu wykonania badania po raz wtóry włączamy urządzenie, łączymy pirometr termoskaner BC z komputerem, z aplikacją CyberHealth Energy. Prosimy osobę badaną o rozebranie się ponowne do pasa i rozpoczynamy pomiary. Metodologia i zasady wykonywania pomiarów pozostają bez zmian, czyli najpierw wykonujemy pomiar w środkowej przedniej osi ciała, potem dokonujemy 3 pomiarów w tylnej osi ciała. Czekamy 30 sekund pomiędzy pierwszym a drugim pomiarem. Prosimy, aby pacjent się nie poruszał. Dokonujemy drugiego pomiaru. Program cały czas nam podpowiada, w której linii, w której kolejności należy dokonać pomiaru, z którego punktu rozpocząć i na którym punkcie zakończyć. Czekamy kolejne 30 sekund pomiędzy drugim i trzecim pomiarem. I teraz dokonujemy trzeciego, ostatniego pomiaru. Najpierw w przedniej środkowej linii ciała, następnie 3 pomiary w tylnej płaszczyźnie. Badanie zostało zakończone. Jak widzimy, pomiędzy kolejnymi pomiarami nie ma dużej rozbieżności, więc badanie zostało wykonane w sposób poprawny, czyli ruchem jednostajnym z punktu A do punktu B. Teraz możemy porównać pierwszy pomiar i pomiar drugi. Wynik każdego badania zapisywany jest w sposób następujący. Data i godzina badania, a następnie imię, nazwisko i data urodzenia osoby badanej. Datę badania rozszerzone o godzinę ułatwia nam ustawienie w hierarchii poszczególnych parametrów. Interpretacja. Strefa sensoryczna, która do tej pory była nadaktywna, weszła w optymalną strefę regulacji. Jest to dobry wynik. Teraz, po wykonaniu badania, strefa sensoryczna ma optymalną regulację. Następnie strefa emocjonalna, która do tej pory była osłabiona, znowu wykazuje optymalną regulację. Jest to poprawa, czyli zdolność do lepszego harmonizowania tej strefy organizmu. Strefa instynktu, strefa behawioralna, która do tej pory była wyczerpana, teraz jest przeciążona. Przeciążona, czyli też możemy powiedzieć troszeczkę przeenergetyzowana. Bezpośrednio po wykonaniu badania i przypomnę,
kostka energetyczna została przyłożona powyżej pępka, czyli właśnie w rejonie tej strefy, jest to wynik również prawidłowy. Ogólny poziom energetyczny, który był do tej pory osłabiony, wskazuje na przeciążenie, czyli bardzo wysoki poziom energetyczny tuż po zabiegu. Podkreślę, że badanie zostało wykonane od razu po zakończeniu aplikacji kostką energetyczną. Wynik ten wskazuje na to, że aplikacja kostką energetyczną Energy Cube poprawiła we wszystkich 3 strefach funkcjonalność energetyczną osoby badanej. Między pierwszym a drugim pomiarem poziom równowagi energetycznej obniżył się. Wskazuje to na to, że zdolność adaptacji organizmu do stresu i przyjmowania nowych bodźców zmniejszyła się. Jest to oczywiście niewłaściwy kierunek. Natomiast najprawdopodobniej u osoby, której dokonaliśmy zarówno badania, jak i aplikacji kostki Energy Cube, przeciążenie strefy sensorycznej, które widzimy w badaniu pierwszym, występowało od wielu miesięcy. Tak samo wyczerpanie strefy energetycznej. Dlatego też przywrócenie równowagi w ośrodku sensorycznym IQ, w ośrodku emocjonalnym EQ i doenergetyzowanie, czyli przesunięcie na osi energetycznej z poziomu wyczerpania do poziomu przeciążenia, poziomu energii w strefie behawioralnej, świadczy o tym, że sam ten proces wyrównania pola energii mógł być, czy zapewne był, bardzo dużym stresem dla osoby, która miała aplikowaną kostkę. Ponieważ dla niektórych osób stan równowagi energetycznej jest takim nowum dla organizmu, że przy pierwszej aplikacji poziom równowagi energetycznej zmniejsza się. Dlatego też przy regularnym stosowaniu kostki energetycznej będziemy ten parametr w szczególności monitorowali przez pierwsze tygodnie stosowania urządzenia i obserwowali, gdyż najprawdopodobniej poziom ten bardzo szybko nie tylko wróci do poziomu 46%, tak jak był przy badaniu pierwszym, ale i podniesie się z racji tego, że każdy organizm dąży do harmonii. Aczkolwiek nie zawsze ta harmonia w pierwszej kolejności czy przy pierwszym doznaniu jest dla nas wszystkich przyjemna. Dziękuję Państwu za uwagę. Liczę na to, że w tym materiale udało mi się przybliżyć Państwu, jakie możliwości możecie uzyskać, stosując metodę STRD w połączeniu z kostkami energetycznymi Energy Cube. Dziękuję.